Takie odcinki lubię najbardziej. Oprócz samochodu Made in China mamy jego europejskiego konkurenta. Ja nazywam się Juliusz Szarek, a to jest kanał Auto Made in China. I dzisiaj porównamy w bezpośrednim starciu MG ZS w wersji hybrydowej i Dacia Duster, oczywiście w wersji hybrydowej, czyli full hybrid. Dacie wiarę, że te samochody mają niemal identyczne wymiary? Co więcej, one kosztują niemal identycznie tyle samo. MG 116 900, Dacia Duster 117 900. Dacia Duster mierzy 4,34 cm, a MG HS 4,43 cm. Rozstaw osi MG 2,60 m, Dacia Duster 2,65 cm. Prześwit 16,1, 20,9. I tak naprawdę to decyduje i to świadczy o tym, że to są dwa zupełnie inne samochody. Dwa samochody do zupełnie innej grupy odbiorców. No bo Dacią, przynajmniej w założeniu i przynajmniej w takim przekonaniu, można wjechać w teren. MG-kiem, no w teren raczej bym nie wjeżdżał. To typowo miejski crossover. Tylko zastanówmy się, co zostało w Dusterze z tego terenowego samochodu? No bo w wersji hybrydowej ten samochód jest przednionapędowy. Jest oczywiście wersja z napędem na 4 koła, ale wtedy ma tylko 130 koni, jest napędzana silnikiem benzynowym z układem miękkiej hybrydy i ma manualną 6-biegową skrzynię biegów. Wszystkie pozostałe są przednionapędowe. Z kolei w przypadku MG ZS-a jego nowe wcielenie jest dostępne tylko i wyłącznie w wersji hybrydowej. To połączenie silnika 1.5 z silnikiem elektrycznym. Czysta wersja spalinowa? Może będzie. Tutaj także nie ma mowy o napędzie na 4 koła, zresztą samochód w ogóle nie wygląda, jakby miał się wybierać w teren. Cała moc i moment wędruje na przednią oś, a moc to 197 koni mechanicznych i moment 465 Nm. W przypadku Dustera mówimy o nieco mniejszej mocy, bo cały układ ma tutaj 140 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 205 Nm. Warto jednak zwrócić uwagę na różnicę w napędach, bo ta hybryda nie jest równa tej hybrydzie. W MG mamy silnik spalinowy 1.5 połączony z silnikiem elektrycznym i z przekładnią bezstopniową, ale trzybiegową. W przypadku Dustera mamy silnik benzynowy 4-cylindrowy o pojemności 1.6 i aż dwa silniki elektryczne. Jeden to elektryczny silnik o mocy niespełna 50 koni mechanicznych, a drugi to jednostka HSG, która dodatkowo wspiera silnik spalinowy i dostarcza mu 20 koni mechanicznych. Całość współpracuje z 6-biegową skrzynią Multimode i jest jedyną opcją, by mieć Dustera z silnikiem 4-cylindrowym. Pozostałe wersje korzystają z silników 3-cylindrowych. Z tyłu też ładne, prawda? Ale znacznie ważniejsze jest to, ile bagażu możemy zapakować do jednego i do drugiego samochodu. Tutaj mamy 430 litrów pojemności bagażnika. I ważna uwaga, w wersji hybrydowej ten bagażnik jest nieco mniejszy, bo w wersji spalinowej on ma ponad 500 litrów. Tutaj nie mamy niestety pod podłogą na przykład jakiegoś schowka. No nie mamy, bo bateria w tym samochodzie schowana jest właśnie tutaj, dokładnie w tym miejscu. Więc nie ma miejsca na dojazdówkę. A to oznacza, że wszystkie rzeczy, które musimy wozić, jak na przykład trójkąt, apteczkę, taką torbę, albo na przykład kompresor z szuwaksem w razie awarii, no to musi gdzieś być przymocowany tutaj. No i tak to właśnie wygląda, że takie ciężkie elementy tak tutaj latają. W różnych miejscach samochodu można znaleźć różnego rodzaju takie dziwne przedmioty. To jest na przykład lampka i tę lampkę możemy sobie wczepić na przykład tu, włączyć i już mamy jasno w bagażniku. To mogą być lampki, to mogą być uchwyty, to mogą być jakieś mini pudełeczka w rodzaju schowków. Takich rozwiązań jest w Dacii sporo, a oryginalne miejsce dla tej lampki jest tutaj. Zobaczymy, czy rodzina zapakuje się tutaj bezproblemowo, czy jednak z problemami. Proszę bardzo, raz, na wysokość, 2 i 3. To 430 litrów. To jest taka przestrzeń, która pozwala naprawdę na spakowanie wielu walizek,
a sam osobiście jestem wrogiem takich walizek w bagażnikach, no bo one są bardzo nieustawne. No ale miejsca tutaj jest naprawdę sporo. Zamkniemy bagażnik z palcem w nosie. Ten bagażnik z kolei ma 431 litrów i ma podwójną podłogę. No bo tak przyznacie, że nie wygląda. Tutaj mamy miejsce na koło zapasowe, no ale trudno je tutaj zmieścić, bo tutaj jest miejsce na akumulator. Tą deskę możemy obniżyć. Tutaj mamy jedną siateczkę, tutaj mamy drugą siateczkę. Tutaj mamy miękkie wyłożenie, tak jak w Daci, całego bagażnika. No i niestety mamy próg, który uniemożliwia przewożenie czegoś długiego, przynajmniej na płask. A czy wejdą nasze walizki? No tak. Zdecydowanie tamta przestrzeń ogranicza miejsce, no ale nawet na wysokość wszystkie te walizki wchodzą. Mam jednak wrażenie, że bagażnik Dustera jest nieco bardziej ustawny. W jednym i w drugim przypadku tylna kanapa jest dzielona. Jak widzicie, dzielona jest tutaj. Tylko że w Dusterze jest dzielona w drugą stronę. Nie wiem, czy to jest taka sama zasada jak w przypadku lewo- i praworęcznego, ale w Dusterze po lewej stronie mamy jeden fotel, a po prawej 2 miejsca. I zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. Chciałem się przyczepić do jakości tej tylnej półki, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że ta półka jest dzielona w połowie. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce, broń Boże, nie na parasolkę. Podczas jazdy i podczas zderzenia parasolka tutaj wbija Wam się w głowę. I to dość bolesne, by nie powiedzieć śmiertelne. Niemniej jednak taka półeczka jest tutaj dzielona, a w MG nie. Ale patent taki sam jest tutaj na jakieś sznurki. Tak samo średnio jest wykończona ta klapa. Wiem, już w dzisiejszej motoryzacji, słuchajcie, nikt się nie przejmuje, żeby to był jakiś ładny plastyczek. Po co ja w ogóle to ściągam? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale półka tylna w MG wygląda tak. Tym się nikt nie przejmuje, wiecie? W dzisiejszej motoryzacji tutaj już nie ma ładnych plasticzków, jakieś gumki, uszczelki, nie. Chamska blacha, widać nity. Dobrze, że słuchajcie, to jest jeszcze pomalowane w kolorze nadwozia. Bo za chwilę coś mi mówi, że w ramach szukania oszczędności, tak jak pod maską, czyli w komorze silnika, będzie na przykład tylko podkład. Pan operator zażyczył sobie, abym najpierw usiadł do MG. Muszę teraz sięgnąć po moją ściągawkę, której silny nienawidzi, ale ja tutaj mam odnotowane wszystkie istotne fakty. I istotnym faktem jest to, i wracam tutaj do wymiarów obu samochodów, że największa różnica 4 cm jest w przypadku rozstawu osi, a przecież rozstaw osi decyduje tak naprawdę o tym, ile mamy w samochodzie miejsca. No tylko 4 cm to jest tyle i w niektórych przypadkach 4 cm to jest dużo, ale w tym przypadku akurat 4 cm to jest niewiele. Miejsca tutaj jest pod dostatkiem, miejsca nad głową jest dużo, co więcej, miejsca na stopy jest naprawdę wystarczająco. Czuję się komfortowo, a tak serio? No to tutaj jest bardzo plastikowo. Te materiały są przyjemne, chociaż to jest ordynarna skaja, czyli ekologiczna skóra. Nie używam tego określenia. Tutaj mamy kratki wylotu powietrza, mamy jedno USB i żadnej przegródki, żadnego schowka. Jest tunel środkowy, chociaż przecież to jest tylko i wyłącznie napęd naprzód. Ale ma być wersja czysto spalinowa, więc kto wie, może będzie wersja też z napędem na tylne koła. No i teraz, mimo że fotel powędrował nieco do przodu, tego miejsca tutaj mam zaskakująco mało. Zdecydowanie mniej niż w przypadku ZS-a. Mniej mam miejsca na kolana, bo fotel opiera się o moje kolana. Miejsca na stopy jest podobnie. Ta tkanina na fotelach i całe obicie, ono koresponduje z tym offroadowym charakterem Daci Duster, no ale niestety nie jest to miłe w dotyku. Mam też wrażenie, no niestety nie jest to letnia pogoda, więc nie mogę zweryfikować, ale myślę, że latem w upały może to być materiał, który nie będzie przyjemny, jeśli chodzi o na przykład lekko spocone plecy. W podsuficie jest lampka, duży plus, no i pamiętacie, Dacia ma patent na to, żeby na przykład doświetlić sobie wnętrze tego samochodu. I teraz na przykład zastosowanie właśnie tej lampki. Mogę wyjąć, bo tu mam haczyk, mogę wyjąć taki boksik. O, boksik trochę już, o, teraz ten boksik jest też takiej średniej jakości. Ale ten boksik mogę zamontować tu, mogę go wyjąć i mogę zamontować tutaj lampkę. Idę robaczki do Was, zobaczcie, tu jest wszędzie wyłożony twardy plastik
I teraz co? Tutaj mamy twardy plastik. Ojej, nawet tutaj jest twardy plastik. Wiecie, a ta kieszeń nie jest niczym wyłożona. Wiecie, co jest jednak niesamowitego? Niesamowite jest to, że Dacia poprzez ten swój charakter wmówiła nam, że ten twardy, trochę ordynarny plastik jest ok, jest w porządku. On w dużym procencie pochodzi z recyklingu i to jest dodatkowy motyw, żebyśmy sobie pomyśleli, to wcale nie jest takie złe. A jak to ma być jeszcze terenowe? No to jest super. I to jest sposób na to, żeby przerobić w nas takie poczucie estetyki. Niezłe, co? Chodźcie tutaj bliżej. Proszę podejść tutaj bliżej. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo o tym twardym plastiku mówiliśmy, o wykończeniu tylnej klapy również, pokrywy, i warto powiedzieć również o tym, jak można wykończyć drzwi i zrobić to ładniej lub mniej estetycznie. Zobaczcie, tutaj jest ten plastik, no oczywiście tak trochę ordynarnie przyłożony do tej blachy. Tutaj widzimy śruby do montażu klamki. Tutaj klamka jest tradycyjna, no ale jakoś to tutaj ładniej wygląda chyba, nie? Przynajmniej z taką zaślepką. Wnętrze jest narysowane od nowa. Mamy jednak ten sam układ, czyli kratki nawiewu nad ekranem. Poniżej przyciski szybkiego dostępu, chociaż niech to nikogo nie zwiedzie, bo ten szybki dostęp tak naprawdę to jest głośniej, ciszej, przycisk Home, awaryjne światła, podgrzewanie przedniej i tylnej szyby, wyłączenie tylko klimatyzacji tak naprawdę nawiewu. Cała reszta musi być obsługiwana na ekranie. No i pięknie, wszystko nam się rozświetliło. I muszę powiedzieć, że to wszystko ładnie jest tutaj wkomponowane, bardzo ładne plastiki, bardzo duży plus za to, że nie jest to na przykład piano black, bo piano black jest tylko tu i dobrze, że jest tylko tutaj. Tutaj mamy jeden schowek, czy to jest półeczka na telefon, tutaj mamy drugą półeczkę na telefon. Dacie wiarę, że żadna nie jest ładowarką indukcyjną? Dziwne, co? Możemy skorzystać oczywiście z dwóch portów USB, starego typu i nowego typu. No a jeśli od razu o tym mówię, to Android Auto i Apple CarPlay, Apple Play jest po kablu. Tutaj mamy cup holdery, tutaj mamy schowek, miękkie wyłożenie podłokietnika, ale twarde wyłożenie schowka przed pasażerem. Tutaj też jest coś w rodzaju schowka, czy półeczki. Takie coś tutaj ma być i tak to ma robić. Przecież to nie będzie słychać, co ja tutaj będę do Was mówił. To jest. No dobrze, to miało być miękkie, a jest takie miękko-twarde. To jest przyjemne, ale mocno plastikowe. Kierownica jest również w nowym kształcie. Po lewej stronie przyciski do obsługi tempomatu aktywnego, po prawej przyciski do obsługi menu i tutaj zarządzania i przeklikiwania różnego rodzaju funkcji. Nie powiedziałem o tym, ale tak, przycisk start-stop jest tutaj. To jest tradycyjny lewarek, dźwignia zmiany biegów tej przekładni bezstopniowej z 3 przełożeniami. I tutaj mamy przycisk zmiany trybów jazdy. Mamy 3, Eco, Normal i Sport. Jeden duży minus to jest kierownica regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, góra-dół. Nie mogę jej wyciągnąć ani schować. No to takie trochę lata 90., nie? No oczywiście chciałbym nieco niżej siedzieć, ale się nie da. No więc ta pozycja jest wygodna, ale taka może nie do końca, no tylko biorę poprawkę, że mam 198 cm wzrostu. I jeszcze jedna ważna informacja, to jest auto w najbogatszej wersji wyposażenia i mój fotel jest elektrycznie regulowany, ale ten fotel jest regulowany ręcznie. O matko! Ale tu się wpada. Przecież samochód jest wyżej zawieszony, a mam wrażenie, że wpadłem tutaj jak śliwka w kompot. Zestaw obowiązkowy, telefon. No jest ładowarka indukcyjna. Śmieszna taka tutaj gumka, która przytrzymuje ten telefon. Takie mam wrażenie, że można by nawet zrobić tak. Jak myślicie, może to tak jest właśnie wymyślone? No jeśli tak, to sztos, powiem Wam. Super. Więc mamy ładowarkę, mamy miejsce na 2 kubki, czyli okulary, mamy schowek, ten jest głębszy i bardziej ustawny. Tutaj też jest miękko. Wszystkie te plastiki, no tak, one wyglądają bardzo off-roadowo. One są twarde, one są nieprzyjemne, ale one idealnie wpisują się w charakter off-roadowy tego samochodu. A wiecie, co to jest? To jest 100 zł.
na miejscu menadżerów Daci zarządziłbym, że taki uchwyt na telefon ma być standardowym wyposażeniem tego samochodu, bo ten uchwyt to jest, moi drodzy, game changer. To jest mistrzostwo świata. To jest, moi drodzy, mistrzostwo świata. I już nie ma problemu z odkładaniem telefonu, z zaglądaniem w telefon. Po prostu to jest. O, tu mamy jeszcze, patrzcie, dodatkowa półeczka. To nie na telefon, bo też jest nie wyłożona niczym miękkim, więc ten telefon będzie tutaj po prostu lotą jak totolotek. Uwaga, włączam i proszę się szybko patrzeć. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszystkie kontrolki się wyświetlają i zasłaniają ten widok. No tutaj tempomat wybrany też zasłania widok, ale w podstawowej wersji znajdziecie tradycyjne zegary. Dopiero od drugiej wersji wyposażenia i do trzeciej, czyli tej Journey, są cyfrowe wyświetlacze. No i oczywiście centralny ekran zarządzania wszechświatem. Bardzo ładna jest kratka wylotu powietrza. Dacia kiedyś wprowadziła taki miedziany kolor i trochę tutaj się tego trzyma. Tak, wiem, Cupra też ma taki miedziany kolor. Tutaj mamy właśnie, i tak powinien wyglądać ten panel pod ekranem w MG, bo tutaj mamy zimniej, cieplej, tutaj mamy siłę nawiewu, tutaj mamy ogrzewanie szyby, tu jakbyś tryb auto, zamknięcie obiegu, AC Max, zmiana kierunków nawiewu i wyłączenie i zamknięcie i światła awaryjne. I powiedzcie mi, dlaczego tego nie może być w innych samochodach? Właśnie ten panel z przyciskami takiego szybkiego dostępu powinien dokładnie wyglądać tak, jak wygląda w Daci. I w wielu samochodach wygląda, ale w wielu, jak pokazuje MG, jeszcze nie. Zatem proszę brać przykład. Pozycja za kierownicą tutaj jest zdecydowanie inna. Czy wygodniejsza? Dla mnie trochę tak, bo siedzi się tutaj zdecydowanie niżej, ale warto też mieć świadomość, że ta deska jest zdecydowanie wyżej uniesiona. Przez to mam trochę więcej miejsca na nogi, więcej miejsca jest tej przestrzeni tutaj, ale tak, to jest zdecydowanie wygodniej. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Tutaj mamy również kilka przycisków, głównie tryb e-Safe, tryb e-Eco, przycisk do hamulca pomocniczego i jeden bardzo, ale to bardzo ważny przycisk. Mamy przycisk, który włącza funkcję My Safety Perso. Co to jest? To jest patent Renault na obejście włączających się od razu po uruchomieniu samochodu systemów, które nam przeszkadzają. Konfigurujemy sobie ustawienia My Safe Perso i później zamiast klikać na ekranie i wybierać te funkcje, które chcemy wyłączyć, włączyć i zmienić ich ustawienie, klikamy 2 razy i sprawa załatwiona. Proste? Proste. Trochę tutaj głośno. Mam wrażenie, że Dacia Duster w swojej kanciastowatości ma więcej takich momentów, takich miejsc, którymi szum wiatru może powodować no właśnie takie zwiększone doznania akustyczne. No i to nie jest przyjemne, więc no niestety z tym trzeba się pogodzić. Dobra, jadę 120 km na godzinę ze średnią prędkością i zaraz zobaczymy, do czego nas to zaprowadzi. Dobra, moi drodzy, odcinek testowy przy średniej prędkości 120 zaliczony, średnie wskazanie zużycia 7,8. Zatem przyspieszamy do 140, resetuję zużycie. Dobra, mamy zresetowane. No przy 140 jest tutaj zdecydowanie głośniej, chociaż no ten największy szum dobiega z przodu samochodu, bo on tutaj jest najbardziej kanciasty, ma bardzo dużo takich elementów, które no właśnie ten szum mogą powodować, więc no taka jazda z prędkością autostradową do przyjemnych nie należy. No i dobra. Kolejny odcinek za nami, średnie zużycie przy 140 km na godzinę 9,5. Hybryda nie jest stworzona, i o tym niejednokrotnie Wam mówiłem, do tego, żeby jeździć właśnie z takimi prędkościami po autostradzie. Ale z drugiej strony, jeśli takim samochodem będziemy jeździć w ruchu miejskim, no to tutaj naprawdę można osiągnąć nieduże spalanie. Zatem wjeżdżam do miasta i robię inny test. Nie będę jechał ze stałą prędkością 50 km na godzinę, tylko oddam się po prostu fali miejskiego ruchu. A że przede mną korek, no to
nic nie zużyje. I to jest dobry moment, żeby opowiedzieć Wam trochę więcej o hybrydzie w Daci, bo to jest nieco inny układ od tego, który jest w MG, bo ten układ hybrydowy tutaj zadebiutował w modelu Jogger. To jest dokładnie ten sam silnik 1.6, to jest dokładnie ten sam silnik elektryczny i to jest dokładnie ten sam drugi silnik elektryczny, czyli taka jednostka HSG, czyli rozruszniko-alternator. Jeden ma moc niecałych 50 koni, drugi ma moc niecałych 20 koni i te dwa silniki elektryczne razem wspomagają silnik spalinowy w momentach, kiedy właśnie chce na przykład dynamicznie ruszyć. Ale ten rozruszniko-alternator, tutaj nazywany HSG, jest także po to, żeby odzyskiwać energię i właśnie zbierać tę energię do akumulatorów. W momencie, kiedy nie toczę się tak jak teraz, ale naciskam na przykład pedał hamulca. Wszystko jest połączone z sześciobiegową, no, tak naprawdę automatyczną skrzynią o 6 przełożeniach, multi-mode, która również jest znana w samochodach Renault, no i oczywiście w Daci. No a tutaj mamy, jak to w mieście bywa, przygodę, stłuczkę, no i koreczek. Ale oczywiście nikt absolutnie nikt nas nie wpuści. Każdy musi być pierwszy, każdy jest spięty, że musi iść do roboty i na chleb. No i po co? Ciekawe jest też to, że w przypadku Daci zbiornik paliwa to jest 50 litrów. W przypadku MG zbiornik paliwa jest zdecydowanie mniejszy, to jest 41 litrów. No więc łatwo sobie przeliczyć, jaki dystans możemy pokonać na jednym pełnym tankowaniu. No 10 litrów, 9 litrów, no to jest całkiem sporo, bo w najmniej optymalnych warunkach to jest 100 km. No to jest dużo. No dobrze, to słuchajcie, takie podsumowanie zużycia energii w trybie miejskim. Jeżdżę, snuję się z tymi prędkościami miejskimi i efekt jest taki, że średnie spalanie to 4,6 litra. Widzicie? Czyli w tym jest lepsza hybryda w mieście, że potrafi oszczędzać paliwo znacznie. No bo pokażcie mi inne auto spalinowe, czysto spalinowe, które potrafi przejechać 100 km na 4,5 litrach benzyny. No to jest średnie zużycie, no bo jakiś dystans, i tutaj możemy sobie sprawdzić, jaki dystans przejechaliśmy na prądzie elektrycznym. Zdecydowanie to jest samochód o offroadowym charakterze, ale w wersji hybrydowej w mieście potrafi naprawdę rozpieścić. Teraz znowu spadło do 4,4, ale no, to jest cały czas charakter samochodu terenowego. Jeśli ktoś chce kupić właśnie taki samochód, którym można by było czasami wybrać się w teren, no to hybryda, pełna hybryda, czyli full hybrid, no nie za bardzo tutaj przystaje, no bo tak, mamy automatyczną skrzynię biegów, mamy napęd na przednie koła, w zasadzie z terenu to tylko zostaje większy prześwit. Jeśli byśmy chcieli jechać w teren, no to 1.2, silnik 3-cylindrowy, wtedy mamy manualną skrzynię i napęd na 4 koła. A pozostałe napędy, czyli silniki litrowe, w takim sporym samochodzie, silniki litrowe od mocy 100 koni mechanicznych, no to wtedy też mają napęd naprzód. Plusem jest także może być wersja z napędem LPG, no więc wybierając takie auto i licząc koszty przejazdu, 4,3 teraz spadło, ale jadę w korku, no trzeba dokładnie policzyć, co się komu opłaca. No bo ten samochód w wersji hybrydowej wcale nie jest tani. Kosztuje w najtańszej odmianie 111 tysięcy złotych, w tej najbogatszej 117, a w tej, w której jadę, no to za sprawą lakieru, za sprawą kilku pakietów, które tutaj są dołożone, już ponad 120 tysięcy złotych. No ale MG kosztuje podobnie. No a w MG siedzi się zupełnie inaczej. Po zmianie miejsca w MG siedzi się jak na stołku. Oczywiście w Daci była to wygodna pozycja, obniżona. Tutaj jest zdecydowanie wyższa. No i co? Będą z tego zadowoleni wszyscy ci, którzy chcą siedzieć wyżej i lepiej obserwować wszystko to, co dzieje się w samochodzie dookoła. Duża różnica jest wyczuwalna w charakterystyce pracy całego układu napędowego. Tutaj silnik spalinowy włącza się bardziej w sposób odczuwalny, zarówno jeśli chodzi o wibracje,
jak i o walory akustyczne. Oczywiście nie jest tak, że cały samochód drży, ale jednak czuć to, gdy zaczyna silnik spalinowy pracować. To jest niesamowite, bo tak naprawdę nie uświadamiamy sobie, szczególnie w samochodach elektrycznych, jak męcząca może być praca silnika spalinowego, który jest aksamitnie wyciszony, ma wałki wyrównujące i naprawdę jakby wszystko z tym silnikiem wydawałoby się, że jest ok. W porównaniu z napędem elektrycznym ten komfort jest absolutnie zupełnie inny. No i w trybie elektrycznym, w który ten samochód też się przełącza, no różnica jest kolosalna. Co do samego układu hybrydowego, no to tutaj mamy silnik 1.5, 102 konie, silnik wolnossący i silnik elektryczny o mocy 136 koni mechanicznych. To wszystko daje nam moc systemową, która została obliczona na 197 koni mechanicznych, no i te kosmiczne 465 Nm. No trzeba przyznać, że różna jest metodologia liczenia zarówno koni, jak i momentu obrotowego. No po prostu do tego trzeba przywyknąć i zaakceptować to, co podaje producent, bo tak naprawdę, żeby zmierzyć moc albo moment, no to trzeba by było pojechać takim samochodem na hamownię. I tutaj też niespodzianka, bo jedno, a tak naprawdę dwa samochody pojechaliśmy zmierzyć właśnie na hamowni i oczywiście odsyłam Was też do tych odcinków. Pierwsza rzecz, która rzuca się w uszy, to jest oczywiście dźwięk tego silnika. Jadę teraz z prędkością 80 km na godzinę i silnik wkręcił się na 2900. Teraz spadł na 2000 obrotów. Tutaj odnoszę wrażenie, że ten silnik zaczyna żyć własnym życiem i jest to zdecydowanie bardziej odczuwalne. Trzeba to powiedzieć, jest to zdecydowanie mniej przyjemne. No bo w pewnych momentach nagle samochód zaczyna wariować. No to nie jest ani przyjemne, ani komfortowe. Wręcz można odnieść takie wrażenie, że coś się z silnikiem dzieje niepożądanego. Jadę 70 km na godzinę, mam 2500, no 2300, ale akustycznie jest takie wrażenie, jakbym jechał, nie wiem, na dwójce, na trójce. Ta skrzynia, o której wspominałem, to jest bezstopniowa skrzynia planetarna z 3 przełożeniami, które są realizowane za pomocą elektromagnesów, nie silników elektrycznych. I jest to własna konstrukcja MG, która pojawiła się tak naprawdę po raz pierwszy w MG3 hybrydowym. Również to jest dobry moment, żeby odesłać Was do tego testu. Narzekałem w Toyocie na skrzynię CVT, później pojawiły się skrzynie ECVT i tam to wycie, czyli te wysokie obroty były niwelowane. Tutaj mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej, no ale nie wiem, może przyspieszę i coś się zmieni. No jest 82 700. 85 nagle spadło do 1900 obrotów. No i to jest taki poziom hałasu i tych wibracji, no w zasadzie nie przeszkadzający. Czyli dopiero teraz jakby skrzynia przełączyła na to niższe przełożenie, no i teraz jazda jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Jeśli chodzi o komfort samej jazdy, to tak jak powiedziałem, pozycja za kierownicą jest wygodna, widoczność w lusterkach nie ma tutaj absolutnie nic do zarzucenia. Ta kierownica jest śmieszna, bo spłaszczona u góry, na dole, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i siedzi się tutaj dość wysoko, ale fotel jest miękki i zawieszenie też jest miękkie, jest bardzo komfortowe. Mam wrażenie, że komfort jazdy w Daci i w MG jest porównywalny, z tą delikatną różnicą, że Dacia jest wyżej zawieszona, ale nawet na takich ostrzejszych zakrętach nie czuć było, że tamtym samochodem jakoś nieznośnie buja. Dwa samochody o tych samych wymiarach, dwa samochody o bardzo podobnym napędzie, ale dwa samochody, które charakterologicznie różnią się niesamowicie, jak dzień do nocy, jak blondynka do brunetki, jak brunet do blondyna. Tak naprawdę to jest kwestia indywidualna, jakiego charakteru od samochodu oczekujemy, no bo w Daci jednak jest ten charakter bardziej surowy, ten samochód jest bardziej surowy, to wnętrze jest bardziej szorstkie. Tutaj mówimy o bardziej eleganckim samochodzie. To auto bardziej pasuje do takiej codziennej jazdy w mieście, do charakteru biznesowego, bym powiedział, a Dacia jest bardziej lifestyle'owa, jednak
To jest auto, które skłania do tego, żeby wrzucić do środka rower, wrzucić do środka jakieś rzeczy, które moglibyśmy przewieźć, pojechać, spędzić jakoś aktywnie weekend. Tutaj mam wrażenie, że te materiały są takie bardziej wysublimowane, choć nie chcę powiedzieć, że one są jakoś niesamowicie luksusowe. Nie, to jest po prostu taka przeciętna jakość, dobra jakość za te pieniądze. No bo przecież i jedno i drugie auto kosztuje bardzo podobnie. I tutaj i w Daci to jest poziom około 117-119 tysięcy złotych. No jeśli dobierzemy sobie kilka rzeczy do Daci, to ta cena oczywiście poszybuje w górę, ale wyjściowo ta najbogatsza wersja jest całkiem nieźle wyposażona. Reasumując, to które auto bym wybrał? No powiem Wam, że trudną sobie tutaj zabawę zadałem, bo tak jak powiedziałem, to są dwa zupełnie inaczej skrojone samochody pod względem układu napędowego, nawet biorąc pod uwagę, że Dacia jest nieco słabszym samochodem i to przyspieszenie jest zdecydowanie gorsze, no to chyba jednak skłaniałbym się ku Daci, ale pod względem jednak wystroju wnętrza to chyba jednak bym wybrał MG. Zupełnie inną kwestią jest to, który samochód podoba mi się z zewnątrz. Bo muszę się do tego przyznać, że Dacia z zewnątrz wygląda niesamowicie. Styliści Daci naprawdę zrobili świetną robotę i te nowe projekty wyglądają bardzo atrakcyjnie, a na horyzoncie jest przecież Dacia Bigster, czyli większa odmiana Dustera, zupełnie nowe auto i to też będzie auto w wersji hybrydowej. No i na koniec, moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj także dzięki tej baterii mogę jechać w trybie elektrycznym i teraz na przykład jadę sobie ile? No jadę w trybie elektrycznym 20, 25. Producent mówi, że nawet do 100 km na godzinę. Nie udało mi się osiągnąć 100 km tylko w trybie elektrycznym, bo cały proces przyspieszania do 100 km zużył całą energię zmagazynowaną w tej niedużej baterii. No dobra, to w końcu ile paliwa zużywa hybrydowy MG ZS? Już Wam mówię, tylko muszę się tu przeklikać znowu. 4,9 na naszym odcinku testowym 10 km ze średnią prędkością 43 km na godzinę. 4,9. No to co? W Daci było to 4,5 litra. No jest różnica, nie? No właśnie, i spadało. Ale ta różnica, powiedzmy sobie szczerze, między 4,5 a 4,9 jest niewielka. Zatem podobne rozmiary, podobna cena, podobny napęd, podobne spalanie i inne charaktery. Co należało udowodnić. No i na koniec już absolutny, żenujący żart prowadzącego. Jak wita się mleko? Mleko wita.